Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku przedstawię Wam, w jaki sposób zachować wilgotność w terrarium, a zatem do oglądania. Po pierwsze należy pamiętać o tym, żeby regularnie zraszać terrarium wodą. Domyślnie robimy to za pomocą takiego spryskiwacza. Zroszę właśnie teraz dla przykładu terrarium u wiłów. Mam tutaj wodę w stanie, że tak powiem, prysznica, że mamy wiele różnych odnóg, którymi woda leci do terrarium, ale mogę też ustawić tak, że będzie tylko jedna taka odnoga i to też jest dobrze. To zależy od sytuacji. W ten sposób właśnie możemy nawilżać terraria większe. Natomiast terraria mniejsze zaraz pokażę Wam, w jaki inny sposób można nawilżać, chociaż już to pewnie wiecie. Natomiast tutaj mamy zbiornik z moją brachypelmą Bohemei i ją przykładowo zroszę teraz pipetą w jednym konkretnym rogu zbiornika, tak aby całego zbiornika nie zalać. O tym, dlaczego tak należy robić, powiem w dalszej części filmu. A także powiem, dlaczego jej zraszam tylko w rogu, a wiłom zraszałem cały zbiornik. Należy też pamiętać, żeby nie zraszać w rogu, w którym mamy termometr z hygrometrem, bo to może zaniżać wyniki, pomiary tego urządzenia, więc należy umieścić hygrometr w innym rogu niż ten, w którym zraszamy. We większych zbiornikach, które wymagają większego nakładu wody i pracy, zamiast manualnych urządzeń możemy wykorzystywać zraszacze, które wytwarzają mgłę co jakiś czas, albo też wodospadów, które służą jako po prostu automatyczne nawilżacze naszego powietrza, gdzie po prostu dolewamy tylko wodę do zbiornika i potem te urządzenia z tego zbiornika wodę czerpią, jak w przypadku zamglacza, a wodospad to działa w ten sposób, że są specjalne urządzenia, dzięki którym możemy stworzyć taki zamknięty obieg wody w naszym terrarium. Po prostu musimy mieć tam duży zbiornik i odpowiednio to zainstalować i po prostu wodospad będzie czerpał wodę, potem woda będzie z powrotem do tego zbiornika wpadać i tak w koło. Ponadto możemy użyć też różnych pojemniczków jako zbiorniki na wodę. W handlu są dostępne różne zbiorniki przypominające wydrążony kamień. Możemy też użyć po prostu jakiegoś zwykłego plastikowego kubeczka bądź też kapselka po napoju. Wtedy albo pod wpływem temperatury woda będzie parowała, nawilżając terrarium, albo też pająk będzie pił z tego bezpośrednio, choć w takim wypadku trzeba uważać, żeby nie nalać tej wody zbyt wiele, bo po prostu pająk się w niej utopi. Ewentualnie zabezpieczyć się w tym przypadku możemy w taki sposób, że zamiast nalewania samej wody sypiemy tam hydrożel, który zalejemy wodą, albo też umieścimy tam watę, którą zalejemy wodą. Tutaj mamy może taki większy pojemniczek z odrobiną wody. Nasypię tutaj jeszcze hydrożelu, choć już pokazywałem to wcześniej na moich filmach, ale jeszcze raz pokażę ten efekt. Tu mamy hydrożel i zaraz to zaleję dodatkową porcją wody. I zobaczycie, jak dokładnie ten mechanizm działa jeszcze raz. Patrzcie proszę, polewam wodą i hydrożel pije tą wodę i po prostu pęcznieje i przetrzymuje w ten sposób wodę. No tutaj jest nieproporcjonalnie trochę, ale to nic. Widać, o co chodzi. W ten sposób zabezpieczymy naszego pająka przed utonięciem, jednocześnie zapewniając mu albo picie, albo po prostu na źródło wilgoci dla jego terrarium. O, właśnie widać, jak hydrożel pochłania wodę, bo właśnie zaczyna się jakby krystalizować. Kiedy omówiliśmy już kwestię nawadniania, przejdziemy do drugiego ważnego zagadnienia w zakresie zapewnienia odpowiedniej wilgotności w naszym terrarium, czyli do podłoża. Należy wybierać podłoże, które utrzymuje wilgotność przez długi czas. Możemy wykorzystać taki torf. Bardzo szybko on pochłania wodę, co możecie zobaczyć na moim poprzednim filmie. Tą wodę długo utrzymuje w sobie, a pod wpływem temperatury ta woda paruje,
zapewniając odpowiednią wilgotność w naszym terrarium. Możemy też skorzystać z specjalistycznych podłoży dla różnych gatunków zwierząt, przykładowo takie podłoże dla wijów, czy też takim podłożem dla ptaszników, które w dużym stopniu też są pewnie oparte na torfie, ale zawierają też inne substancje, inne gleby, ale również utrzymują tą wilgoć. Oczywiście możemy używać też wermikulitu, czy też włókna kokosowego, które też utrzymują długo wilgoć. Natomiast należy też pamiętać, żeby nie przelewać tego podłoża, bo wtedy będzie bagno, bo i pustynia, i bagno to są dwa skrajne, niedobre przypadki, których chcemy uniknąć. W pustyni po prostu mamy suchą jak wiór ziemię i pająk wtedy nie będzie miał z czego pobrać wilgoci i po prostu się ususzy, zdechnie z wysuszenia, a w bagnie to będą się rozwijać jakieś pleśnie, bakterie, grzyby, a jak to będzie kompletne bagno, to pająk może się w tym utopić. W takiej sytuacji możemy stworzyć też strefę drenażową, że jak zalejemy zbyt dużą ilością wody zbiornik, to po prostu ta woda wsiąknie w dół i tam się będzie utrzymywać. Na czym ta strefa drenażowa polega? W naszym zbiorniku, zanim nasypiemy odpowiednią ziemię, na dno kładziemy keramzyt, widzicie to właśnie na zdjęciu. Potem kładziemy na to jakąś agrowłókninę czy coś podobnego i wtedy dopiero kładziemy główną warstwę ziemi. Wspominałem, że zraszamy konkretne partie zbiornika. W przypadku małego zbiornika, jak ten z Brachypelmu boemei, zraszałem tylko jeden róg, tak żeby pająk miał do wyboru i strefę wilgotną i suchą, w zależności od tego, co w danym momencie oczekuje. Natomiast w przypadku większych zbiorników zasada co do zasady jest identyczna. No, wiją akurat zraszałem cały zbiornik, żeby w tym momencie spowodować proces gnicia tych liści, tak żeby miały pożywienie, bo one właśnie żywią się martwą materią, zgnilizną, więc taki zabieg był konieczny. Niemniej, co do zasady, spryskuję im też jeden róg, gdyż też muszą mieć do wyboru strefę i wilgotną, i suchą, natomiast to była jednokrotna sytuacja, aby zapewnić po prostu im zgniliznę, którą się żywią. Ponownie tutaj mamy zbiornik z wijami, gdyż bym chciał na jego podstawie omówić kolejną rzecz, która służy do utrzymywania wilgotności w terrarium, a mianowicie korek. Tutaj mamy akurat tubę korkową, ale czytałem, że korek ma właściwości utrzymywania wody, którą potem wydala, zapewniając wilgotność w terrarium. W terrariach stosowane są też kortki w formie płatu, w formie maty, właśnie widzicie zdjęcie, które w zbiornikach już szklanych, kwadratowych służą jako tło. To jest akurat też tuba dębu korkowego, z którego taki korek się pozyskuje, więc też może pozyskiwać tą wilgoć i potem ją wydalać. Niemniej w zależności od tego, jak terrarium wygląda, czy mamy tubę, czy korek, takie rozwiązanie też wpływa pozytywnie na zachowywanie wilgotności w naszym zbiorniku. Niemniej niezależnie od tego, czy w terrarium mamy płaty korka w postaci tła, czy tubę korkową, takie rozwiązanie pomaga nam utrzymywać wilgoć w naszym terrarium. Kolejnym elementem sprzyjającym utrzymaniu wilgotności w naszym terrarium, dotyczy to przede wszystkim większych terrariów, jest zasadzenie w terrariach roślin egzotycznych. Mogą to być skrzydłokwiaty, filodendrony, fikusy, neoregelie, epipremna, a także mchy. Widzimy tutaj właśnie z przybliżenia fragment terrarium skorpiona. Widać tutaj płaty mchu torfowca, który świetnie utrzymuje wilgotność. Jest to o tyle skuteczne, iż mam taki mech także u wijów i przyznam się, że przez dłuższy czas nie zraszałem im zbiornika, a mech ciągle był wilgotny, zatem jest to bardzo dobre rozwiązanie. Szczególnie przydatne, jeśli na kilka dni musimy gdzieś wyjeżdżać i nie mamy jak naszym podopiecznym regularnie w tym czasie zraszać ich zbiornika. Jak widzieliście pewnie na poprzednim filmie o skorpionie, kładłem dwie warstwy mchu.
Jedną mieszałem z torfem, drugą kładłem na to, żeby w ten sposób dążyć do jak największego utrzymania wilgotności w naszym terrarium. Teraz pytanie, jak mierzyć poziom wilgotności w naszym terrarium? No to są różne sposoby. Można ocenić to po kolorze gleby. Sucha ziemia jest taka jaśniejsza. Mokra gleba jest taka dużo ciemniejsza, jest po prostu nasączona wodą i to zmienia jej kolor, bardziej się też trochę błyszczy. No tutaj tak to ekstremalnie wyszło, żeby to dobrze zobrazować, bo po tej stronie macie wcześniej wspomnianą pustynię, a po tej stronie macie wcześniej wspomniane bagno. Patrzcie, jaka mokra gleba. Normalnie było to. Ale można użyć także hygrometru. Tutaj widzicie wyświetlacz. 70% to jest akurat wilgotność, ale nie terrarium, tylko pomieszczenia, bo on jest wyjęty z terrarium. A te 23,8 czy tam 9, wcześniej było 8, to jest temperatura, bo to jest hygrometr z termometrem. Tu macie sondę, którą po prostu wkładam do terrarium i na tej podstawie urządzenie to mierzy i wilgotność, i temperaturę. Należy pamiętać, że każdy gatunek ma także swoją ulubioną wilgotność. Są gatunki żyjące w terenach suchych jak Murinus, są gatunki żyjące w terenach półsuchych jak moja Brachypelma boemei i są gatunki żyjące w lasach deszczowych jak mój Clitocatl albo Pilosus. Należy też pamiętać to, że częstotliwość i intensywność zraszania zależy od innych czynników, takich jak temperatura w terrarium, czy jest ono podgrzewane, czy też nie, a także zależy to od temperatury pomieszczenia, w którym się ono znajduje. Wpływ też zapewne ma wilgotność pomieszczenia, w którym terrarium się znajduje, a także rozmiar wentylacji w tym terrarium. Mam tu na myśli rozmiar oraz ilość dziurek w danym zbiorniku. Popatrzcie, moja boemei ma przeciętnej wielkości dziurki, ale ze względu na sposób wypalania jest ich stosunkowo wiele, ale to nic. Jak widać, ma też dziurki z boku, aby zapewnić odpowiedni obieg powietrza. Należy pamiętać o tym, aby ten obieg powietrza został zapewniony, gdyż ptasznik potrzebuje do życia także powietrza. A poza tym zbyt duża wilgotność powodować może rozwój bakterii, grzybów i pleśni, co też nie jest dobre dla zdrowia naszych podopiecznych. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Zostawcie proszę komentarz, suba i łapkę w górę, na pewno to bardzo się przyda. Zapraszam Was także na kolejne odcinki, które już niebawem. Mam nadzieję, że to będzie w końcu ten odcinek właśnie o naszej Brachypelmie boemei. Zatem do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć!